To już nagrywamy. Okej. Tak. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj na kanale mam wielki zaszczyt zapoznać Was z jednym z najbardziej niesamowitych ludzi, których kiedykolwiek poznałem. To jest osoba, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tak jak ja, i mówi po polsku na poziomie C1, czyli bardzo dobrze. Ten człowiek studiuje razem ze mną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. I od tego dnia, jak go poznałem i usłyszałem, jak świetnie mówi po polsku, byłem po prostu w szoku i nie mam wątpliwości, że będziecie również w szoku, kiedy usłyszycie jego polski. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile czasu mu było potrzebne, żeby dotrzeć do takiego wysokiego poziomu. Przed tym jak przystąpimy do rozmowy, chciałem przypomnieć Was stawić kciuk do góry i komentarz pod tym filmikiem. I nie zapomnijcie subskrybować mój kanał, aby oglądać więcej takich ciekawych dyskusji po polsku. No i bez zbędnych ceregieli przedstawię Wam mojego kumpla ze Stanów Zjednoczonych, Pablo. Cześć Pablo, jak się masz? Cześć Janku, cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że już czuję tę presję, żeby dostosować się do takiej świetnej zapowiedzi. Bardzo dziękuję. Ale nie chciałem, żebyś czuł presję. Tym bardziej, że jestem pewien, że bardzo dobrze mówisz i wszyscy będą tak sądzić po tej rozmowie. Czy to prawda, że nie jesteś Polakiem? Tak naprawdę nie jestem Polakiem. Nie mam ani jednego rodzica z Polski, ale bardzo lubię Polskę i od samego początku bardzo lubiłem język polski. No to super. Jak moi widzowie wiedzą, ja też nie mam korzeni polskich i ja też uczę się polskiego częściowo, bo jestem miłośnikiem języków i bo bardzo lubię Polskę, bardzo interesuję się Polską, polskością i bo mam ten kanał i jeszcze, ponieważ mieszkam w Polsce. Ale chciałem zapytać Cię od początku, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe w Twoim przypadku pytanie, odpowiedź do którego już znam, ale dla moich widzów, ile czasu uczysz się polskiego? Jak długo uczysz się polskiego? Uczę się mniej więcej teraz, myślę, że już 7 albo 8 miesięcy, może mniej więcej, ale już kiedy przystąpiłem do Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy osiągnąłem ten poziom C1 po, myślę, że 5-6 miesięcy uczenia się języka polskiego. Ale myślę, że powiedziałem Czyli Ci. Mhm. Tak, proszę. Czyli uczyłeś się języka polskiego u siebie w Ameryce i Tak, dotarłeś do C1? tak, Wow. uczyłem się języka polskiego w Ameryce, ale jak wszystkim mówię, miałem taką przewagę, że w przeszłości nauczyłem się i rosyjskiego, i serbskiego, i to jak myślę, że też widzowie Twojego kanału już wiedzą, że to bardzo dużo pomaga w nauce nowych, tak zwanych słowiańskich języków. Ale jak moi widzowie wiedzą, ja też uczyłem się przynajmniej języka rosyjskiego, ale potrzebowałem przynajmniej 1,5 roku, żeby osiągnąć poziom
C1, więc wydaje mi się, że to jest wielkie osiągnięcie, że za 5 miesięcy udało ci się dotrzeć do takiego wysokiego poziomu. To jest po prostu niesamowicie, Dziękuję. moim Myślę, że zdaniem. Em, czasami I następują czy ty jesteś... Tak, tak. przepraszam, myślę, że czasami następują takie sytuacje, kiedy po prostu jesteś tak zachwycony określonym językiem, że po prostu chcesz cały czas uczyć się, chcesz cały czas na przykład czytać w tym języku, słuchać podcasty, słuchać na przykład podcastów i programów w tym języku i to może przyspieszyć ten proces. Myślę, że właśnie tak było w moim przypadku. I z jakich zasób korzystałeś na początku, żeby uczyć się polskiego? Mhm. Myślę, że naprawdę bardzo ważny dla mnie był YouTube. Myślę, że wszystkie filmiki po polsku oglądałem, no można powiedzieć, że cały czas, kiedy nie byłem w pracy, kiedy nie byłem z przyjaciółmi, czy miałem jakąś inną aktywność, oglądałem jakieś filmiki na YouTubie po polsku i myślę, że to jest właśnie, no, można powiedzieć, że nawet w sytuacjach, kiedy nie rozumiesz wszystkiego, co pojawia się w tym programie, może być użyteczny, może ci pomagać w tym procesie nauki. I oprócz tego też używałem jednego, można powiedzieć, podstawowego podręcznika, żeby się nauczyć takich bardzo podstawowych zasad gramatyki i to myślę, że prawie wszystko. Myślę, że to były te, można powiedzieć, narzędzia, z których korzystałem. A masz jakieś ulubione kanały na YouTubie oprócz Jestem Janek? Tak, oczywiście. Myślę, że na samym początku oglądałem filmiki z Easy Polish. To jest jeden kanał na YouTubie i myślę, że wykonują świetną pracę, naprawdę. Myślę, że ten kanał przygotowuje różne filmiki na różne tematy i można powiedzieć, że są od samego mogą być dla początkujących na poziomie A1, A2, aż do poziomu C1. I myślę, że można, jak najbardziej można korzystać z tych filmików. Dobrze. I kiedy przyjechałeś do Polski? Przyjechałem pod koniec lutego tego roku. Mhm. I od tamtej pory chciałem powiedzieć, jakie masz wrażenie o Polsce? Właśnie z pierwszego dnia bardzo mi się spodobało tutaj. Myślę, że pierwsza rzecz, którą zauważyłem w Polsce, jest fakt, że wszystko jest generalnie bardzo czysto na ulicach. Myślę, że ten porządek, jeśli można tak powiedzieć, od razu zauważyłem. I oprócz tego oczywiście zawsze miałem bardzo dobre relacje z ludźmi w Polsce. Myślę, że można powiedzieć, że nauka języka polskiego umożliwiła mi właśnie stworzenie tych dobrych relacji z ludźmi w Polsce, bo myślę, że ludzie szanują fakt, że przynajmniej starasz się mówić po polsku. A czy to było bardzo trudne na początku? Myślę, że zawsze i myślę, że ten moment
prawdopodobnie pojawia się w doświadczeniach wszystkich uczących się, że są takie obawy mówienia z ludźmi na przykład w sklepie albo na ulicach i tak dalej, ale myślę, że kiedy już przechodzisz ten pierwszy moment zawahania się i tak dalej, to już czujesz się lepiej, już nawiązujesz taki pierwszy kontakt i wszystko dobrze potem już jest. No, przynajmniej w moim doświadczeniu. Wiesz co, ja jak przyjechałem do Polski w zeszłym lipcu, to na początku często chodziłem do sklepów, starałem się używać tego polskiego, ale zauważyłem od razu, że tu w Krakowie wielu Polaków mówi świetnie po angielsku i było bardzo trudno, można powiedzieć, przekonać Polaków, że z tym akcentem i z wahaniem się i jakby mimo swoich błędów gramatycznych, że ja naprawdę mówię i rozumiem po polsku. Czy miałeś jakieś tam sytuacje, przypadki, kiedy chciałeś mówić po polsku, ale Polacy nie chcieli z tobą albo powiedzieli ci, że it will be easier to speak English, coś takiego? Szczerze mówiąc, nie miałem dokładnie takiej samej sytuacji, ale naprawdę miałem sytuacje, w których po prostu nie mogłem na przykład wybrać odpowiedniego słowa i myślę, że nie chciałbym się chwalić, ale myślę, że mam mniej więcej dobry akcent po polsku i to sprawia, że ludzie, można powiedzieć, najpierw myślą, że jestem Polakiem i to może naprawdę to może stworzyć skomplikowane sytuacje, w których oni nie znają, jak dalej postępować w danej sytuacji. Kiedy waham się, po prostu tak, po prostu jest czasami niezręcznie i następuje taki moment cichy, ale myślę, że na końcu dogadamy się jakoś. Tak, ja mam taką historię, kiedy wpadłem do kawiarni i podchodzę do kelnerki i kelnerka coś powiedziała jak tam dzień dobry, tam co pan woli, tam nie wiem, coś takiego. I ja wypowiedziałem no tak, no po prostu myślałem, bo nie wiedziałem, co ja chciałem zamówić i ona od razu, jak usłyszała ten to ona przeszła na angielski, bo ja sobie zapytałem, a skąd pani wiedziała, że nie jestem Polakiem? I ona powiedziała, że po pierwsze miałem taki uśmiech, który mnie zdradził i że nie mówią a mówią i to mnie zdradziło. Tak. Myślę, że każdy z nas miał do czynienia z takimi sytuacjami, ale myślę, że generalnie ja miałem taki problem, jak opisałem, że po prostu nie mogę sobie wybrać odpowiedniego słowa i następuje taki moment cichy i po prostu niezręcznie, ale na końcu jakoś wychodzę z tej sytuacji i zawsze jakby odbieram tę sytuację jak możliwość dodatkowej
nauki dodatkowej, bo akceptuję i myślę, że no właśnie podczas naszej rozmowy staram się poprawić jakie błędy, które no, niezbędne występują. No, po prostu tak jest. Po prostu musimy akceptować i odbierać to wszystko jak możliwość nauki dodatkowej, bo tak, mówiłem ci, że można osiągnąć dobry poziom za krótszy okres, ale ten proces uczenia się to może trwać całe życie naprawdę. No, chciałbym zapytać właśnie o tym momencie, kiedy Polacy zdają sobie sprawę, że nie tylko nie jesteś Polakiem, a jeszcze w dodatku, że nie masz polskich korzeni, a że po prostu jesteś jakimś dziwnym Amerykaninem jak ja, który jakoś zdecydował się na uczenie się języka polskiego. Co mówią Polacy ci, kiedy zdają sobie sprawę, że nie jesteś Polakiem, ale świetnie mówisz po polsku? Jakie reakcje tam, z jakimi reakcjami masz do czynienia w takich sytuacjach? No, oczywiście obowiązkowe jest to pytanie, dlaczego, po co nauczyłeś się polskiego i myślę, że Polska generalnie należy do tej kategorii krajów, w której po prostu ludzie nie oczekują, żeby jakiś obcokrajowców chciałby się nauczyć ich języka, ale myślę, że już można powiedzieć, że po tym pierwszym pytaniu już dalej no, pytają cię o tym, jak nauczyłeś się tego języka, czy chciałbyś mnie nauczyć angielskiego i tak dalej. Nie, wiesz, jak to jest, że chcą czasami chcą taką wymianę języków, gdzie ty mówisz na przykład po polsku z nimi, a potem już po angielsku. I to też jest dobra okazja do nawiązania nowych kontaktów w Polsce. Tak, ale generalnie myślę, że Polacy są czasami sceptycznie nastawieni do tych, którzy z jakiegoś nieznanego powodu zdecydowali się na naukę języka polskiego. Ale myślę, że to naturalne podejście do tej kwestii. Ja często czytam pod moimi filmikami takie komentarze jak Amerykanin, który mówi po polsku. Po co? Dlaczego? I już znasz angielski, dlaczego uczysz się polskiego? Mógłbyś uczyć się jakiegoś tam chińskiego. Ale czasami widzę komentarze, nie czasami, a często widzę komentarze, które są bardziej, jeśli można tak powiedzieć, popierające, zachęcające, że w Polsce w ogóle ludzie bardzo cieszą się, że ktoś z Ameryki chciał poświęcić czas do uczenia się ich języka. Bardzo cenią, kiedy śpiewam piosenki po polsku, zwłaszcza na karaoke. Kiedy wczoraj byłem na karaoke i śpiewałem Nie dokazuj Marka Grechuty, a przedtem ja śpiewałem jakąś piosenkę Billy'ego Joela i to było jakby tak chłodne kleskanie, tak? Klaskanie? Kleskanie. Oklaski? Oklaski, tak.
Ale kiedy śpiewałem Marka Grechuty, to całe sale po prostu jakby pękła od radości. I bardzo oceniam, bardzo oceniam takie momenty. Mhm. I wydaje mi się, że czyni, że czuję, że to było warto Mhm. w końcu uczyć się polskiego. A chciałem trochę em, poruszać temat o podróży, bo wiem, że ty często podróżujesz po Polsce i zwiedziłeś bardzo dużo różnych miast. I co chciałbym, żebyś trochę dla naszych widzów wytłumaczył, jaki masz takie ciekawe hobby tutaj w Polsce i jak ten hobby spowoduje, że dużo podróżujesz po Polsce? Można powiedzieć, że mam dwie pasje. Jedna z tych pasji jest właśnie nauka języków, a druga jest sport i e, najważniejszy z tych sportów dla mnie jest piłka nożna i jak można widzowie wiedzą, że jest tutaj bardzo rozwinięta kultura piłki nożnej w Polsce i właśnie żeby oglądać różne mecze, zwiedziłem, można powiedzieć, prawie całą Polskę. Z lutego do, no, można powiedzieć, do 27 maja byłem na prawie, nie na prawie policzyłem, byłem na 33 meczach w Polsce i zwiedziłem, myślę, że prawie 20 stadionów w Polsce, z Krakowa do Warszawy, do Poznania, do Gdańska i tak dalej. I myślę, że no, od razu można powiedzieć, że polecam to wszystkim miłośnikom sportu, wszystkim miłośnikom piłki nożnej, bo naprawdę tutaj jest świetna atmosfera na piłce. Bardzo lubię, jak ludzie tutaj kochają piłkę, kochają swoje zespoły i po prostu mają, można powiedzieć, unikalne podejście do wspierania swoich klubów i Czyli nic właśnie podobnego do tego, co widzimy w Anglii? Myślę, że w porównaniu do Anglii, po prostu nie powiedziałbym, że jest lepsza kultura piłkarska niż w Anglii, po prostu jest tutaj jest inaczej. Mhm. Um, bo ta kultura, e, można powiedzieć, ultras, te najgorzałe kibice po prostu nie istnieją w tej formie w Anglii. Zagorzałe, tak? Za, e, tak, Zagorzali kibicowie, tak? mm, tak, po prostu te ultras po prostu nie, te, te, to pojęcie po prostu nie istnieje w Anglii, Mhm. a tutaj cały czas istnieje w Polsce i jest częścią tej kultury piłkarskiej. I właśnie czasami to idzie poza granicami normalności, przyzwoitości, jeśli można tak powiedzieć, ale ja podchodzę do takiej kwestii z punktu widzenia doświadczenia kulturalnego, że
Ja nie chodzę na przykład na stadion tylko żeby oglądać mecz. Ja na przykład zwiedzam całe miasto, obchodzę całe miasto, oglądam, zwiedzam też na przykład okolice wokół stadionu. Zawsze przychodzę na mecz, można powiedzieć, wcześniej, bardzo wcześniej, żeby czasami rozmawiać z kibicami, po prostu czuć tę atmosferę, bo tutaj w Polsce mecz zawsze jest okazją, żeby się ludzie zbierali, żeby wszyscy się zjednocili wokół jednego widowiska. I myślę, że to jest dla mnie najważniejszy aspekt. Nie jest to po prostu sport, nie jest to po prostu oglądanie jakiegoś mecza, bo naprawdę ogląda się to lepiej w telewizji. Nie ma potrzeby, żeby dotrzeć do stadionu, żeby coś oglądać. Można po prostu w telewizji, ale przegapiłbyś całą tą atmosferę, co stworzy no po prostu wyjątkowy mecz. Tak, ja myślę, że to jest klucz twojego sukcesu i mojego sukcesu też w tym języku, że znaleźliśmy hobby, znaleźliśmy zainteresowanie, albo raczej powiedziałbym, że zajmujemy się swoją pasją w Polsce z Polakami i to jest sposób porozmawiać, pogadać i łapiesz te wszystkie frazy, zwroty, które nie będą brzmieć na lekcjach albo jakby we wszystkich filmikach. I chciałbym po prostu moim widzom powiedzieć, moim widzom, którzy uczą się polskiego albo angielskiego, że to jest bardzo ważne, będąc w jakimś państwie, innym państwie. Jeśli chcecie nauczyć się mówić, rozumieć języka, to oczywiście musicie jak najbardziej rozmawiać z ludźmi lokalnymi, ale też bardzo pomaga znalezienie grono ludzi, który też ma podobne zainteresowanie do ciebie. Ja na przykład mam swoje towarzystwo, swoją ekipę śpiewaków, ludzi, którzy lubią chodzić na karaoke i czasami śpiewam karaoke we wszystkich barach, a ty bardzo lubisz piłkę nożną i w taki sposób miałeś dużo możliwości podróżować po Polsce, zwiedzić wspaniałe miasta i gadać z przeróżnymi Polakami. Jaki stadion wywarł na ciebie największe wrażenie? No, jest dużo takich stadionów naprawdę, bo myślę, że tutaj w Polsce, no właśnie dzięki organizacji kilku mistrzostw, bardzo rozwinięta jest tutaj infrastruktura stadionowa, ale muszę wymienić moje doświadczenie w Białymstoku. Byłem w Białymstoku, myślę, że 2 tygodnie, 3 tygodnie temu i naprawdę to była świetna atmosfera. Przygotowali naprawdę bardzo, no, świetnie widowisko na stadionie. Myślę, że całe miasto, można było widać, że całe miasto wspierało zespół i na końcu to doprowadziło do tego, że właśnie ten zespół wygrał
mistrzostwa tutaj w Polsce. I to było ich pierwsze mistrzostwo w historii zespołu i będąc na tym stadionie, będąc w tym mieście, można było zrozumieć właśnie dlaczego po prostu dlaczego osiągnęli taki sukces, bo naprawdę była świetna atmosfera i takie można było widać, że cała społeczność w Białymstoku wspierała klub i właśnie swoimi wspólnymi siłami pomagała zespołowi osiągnąć taki historyczny sukces. No to bardzo ciekawe. No słuchaj, Pawło, chciałem bardzo Cię podziękować, że przyszedłeś dzisiaj na kanał, żeby omówić Twoje zainteresowanie, żeby rozmawiać trochę o Twoim podejściu do języku i do języka w sensie. Dla mnie to było bardzo ciekawe dyskusje. Mam nadzieję, że dla Ciebie też było. Dziękuję bardzo, było świetnie i bardzo się cieszę, że miałem możliwość rozmawiać z Tobą na kanale. Dziękuję. Super. I moi drodzy widzowie, to wszystko na dzisiaj. Chciałem przypomnieć Wam wszystkim, że jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to bardzo zachęcam Was do subskrybowania, żebyście swoim przyjaciołom, kolegom, kumplom, rodzicom, dzieciom powiedzieli o tym kanale, bo mamy prawie 1000 subskrybentów. Bardzo chciałbym już przekroczyć tę liczbę, więc bardzo zachęcam Was do subskrybencie i nie zapomnijcie kciuk do góry i tak dalej, komentarz, jeśli macie czas, byłbym bardzo wdzięczny. I to wszystko. Ja jestem Janek i to jest kanał Jestem Janek. Dziękuję bardzo. Do widzenia.